Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku mojej serii, w której pokazuję moją drogę do żużlowego świata. Jak możecie aktualnie zobaczyć, znajduję się na stadionie Polonii, żeby Wam pokazać trochę, jak to tutaj wszystko wygląda w zimę, bo jest tutaj dużo zmian. Między innymi brak band, ale to zaraz już Wam pokażę w moim odcinku. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, chciałbym Wam podziękować za bardzo duże zaangażowanie w pierwszy film, który pojawił się na moim kanale. Dostałem od Was bardzo dużo pozytywnych wiadomości na temat tego filmu, za co Wam serdecznie dziękuję. Teraz zapraszam Was do oglądania drugiego odcinka. A więc tak, jeżeli chodzi o zmiany na stadionie, możecie zobaczyć z aktualnego kadru, że nie ma band na torze. Tutaj na łukach nie ma band dmuchanych, ze względu na to, że one w trakcie intensywnych przymrozków czy tam opadów śniegów mogą się lekko niszczyć, tak samo jak tam za startem nie ma niektórych reklam, które równie dobrze mogą się poniszczyć. Poza tym, że nie ma na torze band dmuchanych i reklam, tor też jest bardzo wilgotny, praktycznie zachowuje się jak plastelina, co jest powodem braku ścigania w zimę. No ale też tutaj ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o zmiany, jest brak kibiców. W trakcie tygodnia, nawet w wakacje, gdy nie ma żadnych zawodów bądź treningów, to na stadionie jest jakieś tam mało, ale zawsze jakieś osoby są. Co teraz widać zimę, że zmalało, no przychodzi tam czasami jakaś grupka osób, tam po 5 osób maksymalnie, ale to naprawdę w porównaniu do lata to jest nic. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do właściwej części materiału, którą jest pokazanie mojej przygody na żużlu od pierwszych treningów aż do prawdziwego ścigania. No niestety prawdziwego ścigania w zawodach nie pokażę Wam w tej serii, ze względu na to, że nastała zima. Jak możecie zauważyć, na torze nie ma band, nie jeździmy na torze, więc na moje pierwsze zawody, czy tam zdanie licencji będziecie musieli poczekać na nowy sezon. Zobaczymy, co sezon nam przyniesie, a teraz zapraszam Was do oglądania pierwszego materiału z treningu. No, przyznam, że z poprzedniego odcinka dużo progresu nie będzie widocznego, ale to potem poskutkuje, sami zobaczycie czym. No ale teraz zapraszam Was do oglądania tego nagrania. No ogólnie na tych nagraniach tutaj dużo brakuje ze względu na to, że za późno dalej składa mi się w łuki i mam za mało prędkości. No ale na następnym nagraniu będzie już odrobinka progresu, szybciej składam się w łuki, co jest zauważalne. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, nawet myślę, że bez większego przyglądania się możemy to zauważyć. Do tego jest więcej prędkości, ale dalej za mało.
dobra, jeżeli chodzi o samą jazdę, to jest na razie całkiem dobrze. Może nie tak jakbym oczekiwał, ale wielkiego problemu tutaj z moją jazdą nie ma. Teraz czas poćwiczyć nowy element, jakim jest start. Start bardzo stresujący, no ale tutaj ten na następnym nagraniu wyszedł całkiem nieźle, ze względu na to, że złożyłem się już od razu po nim i nie puściłem gazu, co będziecie mogli zobaczyć. No dobra, start startem, ale no zapomnieliśmy jeszcze o tym, że trzeba się szybko składać w łuki. Moim problemem było zdecydowanie to, że za wolno najeżdżałem na łuki, przez co trudniej mi było się złożyć. No dobra, teraz wróćmy do jazdy w łuku. No odpuszczamy starty ze względu na to, że trzeba było z powrotem przypomnieć sobie, jak jeździć w łuku. Szybsze najazdy od drugiego okrążenia i szybsze składanie się w łuki, bardzo pozytywne. Po takim treningu, jaki był na poprzednim nagraniu, zbudowało to trochę moją pewność siebie i walczyłem dalej. Dużo pomogło mi również to, że jechałem za Nikodemem, który również jeździ w Akademii Czarnego Gryfa i było to takim punktem wyznaczenia dla mnie miejsca, w którym powinienem zacząć się składać. Szybsze najazdy na łuki też miałem, co potem przełożyło się na większą prędkość w łuku i na następnej prostej. No i niestety znowu zaliczam regres. No było to bardzo dla mnie denerwujące ze względu na to, że no ja bardzo chciałem jeździć, ale no przez ten brak progresu wyrzucili mnie z Akademii Czarnego Gryfa. Musiałem się z tym liczyć od samego początku, ponieważ założenie było takie, że zostają tylko najlepsi. Niestety do tych najlepszych się nie załapałem. Ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym po treningu, na omówieniu treningu i podsumowaniu całego sezonu dla mnie. No, szkoda trochę, ale nie poddawałem się i walczyłem dalej o to, by powrócić do tego sportu. Ale to opowiem Wam już po tym nagraniu z ostatniego treningu.
No, od samego początku mojej przerwy myślałem o tym, jak mogę wrócić do jazdy. Postanowiłem, że utrzymam kontakt z chłopakami, którzy też bardzo mi pomogli w tym, żeby wrócić. Ze względu na to, że z Nikodemem jeździłem na motocrossie w wakacje, co też bardzo mi pomogło potem w dołączeniu do akademii z powrotem. Ze względu na to, że miałem cały czas kontakt z tym motocyklem i dali mi jedną jeszcze szansę, takie kredyt zaufania dostałem, który chyba wykorzystałem, sami zobaczcie. Jak na pierwszą jazdę po powrocie, całkiem udanie. No sam się nie spodziewałem, że uda mi się składać od wejścia w łuk. Przytrzymałem dużo gazu, o wiele więcej niż przed wyrzuceniem mnie z akademii. No całkiem pozytywnie oceniam tę jazdę. Zaraz zobaczycie, czego mi będzie potrzeba, żeby wreszcie szło dobrze. I to nagranie, które zaraz zobaczycie, to jest mój pierwszy raz przejechany całą prostą z gazem. Może Wam się wydawać, że to jest oczywiste dla zawodnika, żeby jeździć w lidze, musi trzymać gaz, ale dla mnie niestety to była dosyć duża bariera, ze względu na to, że miałem coś takiego w głowie, że jednak trochę tego lęku było, no ale udało się przełamać, sami zobaczcie, jak to wyglądało, o wiele lepiej niż poprzednie jazdy. No, wreszcie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z poziomu mojej jazdy. Mimo że gazu nie trzymałem do końca otwartego, to przetrzymałem go przez całą długość prostej, co dla mnie już było ogromnym sukcesem. Dostrzegli to też trenerzy, którzy od razu po tym, jak udało się to zrobić, zaczęli mnie chwalić. No, dla mnie było to bardzo budujące. Tym bardziej po tym, jak odszedłem z akademii, bo to był taki moment, który dał mi takiego kopa i takie nastawienie złapałem, że no jednak trzeba dać z siebie więcej i nie można tego traktować jako zabawy, ponieważ to jest poważny sport. Wszyscy oglądający żużel na pewno się ze mną zgodzą. Tutaj nie ma miejsca na amatorstwo, no chyba że się chce być żużlowcem amatorem, ale no ja dowiedziałem się po tym okresie moim bez jazdy, że trochę mi tego brakuje i wolałbym już zostać żużlowcem takim ligowym niż amatorem, bo może mnie to nie uszczęśliwiać. Co prawda myślę, że jako amator też bym się spełniał, ze względu na to, że ja po prostu lubię jeździć na żużlu. No ale sami wiecie, że sport od pewnego momentu trzeba traktować na poważnie i to właśnie był ten moment. Jeżeli chodzi o moją przygodę z żużlem, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten sezon.
przyszłym sezonie będę Wam pokazywał już treningi aktualne, nie jako moją historię, tylko jako moją teraźniejszość. Proszę Was, zostawcie komentarz, jak Wam się podobała moja seria, ale też możecie dać znać, jakie macie pomysły na moje odcinki, co byście chcieli zobaczyć, co Was interesuje. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Na razie.